Buongiorno wszystkim, witam Was na czwartym naszym spotkaniu i dzisiaj będziemy rozmawiali sobie o hookach. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że nie chcemy traktować naszego Cloud Coda jako takiego człowieka, który będzie nam sprawiał, że będzie kod sformatowany. Nie chcemy, żeby ten LLM też myślał o tym, jakie mamy praktyki, jeżeli chodzi o stylowanie kodu, bo do tego mamy takie narzędzia właśnie na przykład jak Black, Roof i tak dalej. Chcemy też na przykład, żeby on dbał o testy, nie chcemy też na przykład, żeby za każdym razem wstrzymywać oddech i mówić do niego, czy on zapomniał o formatowaniu, czy odpalił testy, albo trzeba mówić mu, trzeba tego agenta niańczyć, żeby on robił wszystko to, co my chcemy. No i hooki rozwiązują ten problem, bo nie musimy się o to martwić, to jest poza kontrolą samego LLM-a, po prostu są to hooki, które mówią, co ma się zadziać fizycznie i faktycznie z naszym systemem. Czyli tak jakby ten Cloud Code świetnie sobie generuje kod, ale fatalnie pamięta o tym, żeby coś zrobić, żeby użyć lintera, żeby odpalić testy, nie? Więc załóżmy, że jak on edytuje dziesiątki plików w każdym prompcie, robi to bardzo dynamicznie, to każdy z nich to jest ten moment, żeby włączyć na przykład walidację i tak dalej, nie? Więc te hooki, no ja tu mało widzę, sobie powiększę, mniej więcej wyglądają tak jak ten flow po prawej stronie, czyli mamy Cloud sobie edytuje plik. Jak sobie edytuje plik, to znaczy, że jest już użyty tool, czyli Cloud to jest ten tak zwany tool, ten call do LLM-a i jest odpalany ten post tool use, nie? Czyli jeżeli LLM zwrócił do nas odpowiedź, jakąkolwiek, to jest ten hook załączany. No i wtedy automatycznie my mówimy na przykład, że mają odpalić się testy nie przychodzą i w naszym feedbacku mówimy, hej stary, testy nie przeszły, weź to popraw, tu jest informacja o tym, co nie przeszło i kon poprawia, dostaje jakby kolejny prompt z tymi błędami, wysyła to z powrotem do LLM-a, on zastanawia się, co on może poprawić. No i potem on wysyła, okazuje się, że testy potem przychodzą i możemy lecieć dalej. I możemy nawet dać taki notification sound, że on skończył swoją pracę. No to właśnie, jak wygląda konfiguracja? No w zasadzie to jest tak jak w każdym praktycznie, w każdej konfiguracji, o której wcześniej mówiliśmy, czyli mamy dwa główne miejsca, w których możemy to skonfigurować. Jest nasz katalog domowy, ten tutaj niżej, ewentualnie w projekcie. I w tych settingsach określamy, jakie hooki mamy zdefiniowane, jak te hooki mają działać. Więc tak, głównie mamy 4 typy hooków. Pierwszy to jest command, czyli jeżeli mamy na przykład coś do wykonania w bashu, w jakiś pythonowy skrypt, to mówimy odpal testy tym pythonowym skryptem. Możemy też mieć prompt, czyli dodatkowy prompt leci do Cloud'a z jakimiś tam zapytaniami, to może być na przykład, nie wiem, dodatkowy kontekst. Może być to agent, czyli na przykład jeżeli nie chcemy, żeby nasz główny wątek, główna sesja była, żeby była dodatkowo obciążona dodatkowym kontekstem, to spawnujemy sobie agenta, który ma świeży kontekst i on sobie też to tam jakoś wykonuje. Może też to być hook, który jest jakimś endpointem HTTP, czyli załóżmy możemy wysłać notyfikację na Slacka typu hej, wykonały się wszystkie Twoje założenia, możemy lecieć, możesz sprawdzić i lecimy dalej. Jak wygląda anatomia takiego hooka? No generalnie chodzi o to, że mamy JSON-a, w którym jest definicja hooków i każdy z tych hooków ma określoną nazwę. To jest post tool use, jest jeszcze pre-tool use. Pre-tool use działa na przykład na takiej zasadzie, że zanim już jeszcze pójdzie informacja do LLM-a, do Cloud'a, to się wykonuje pre-tool use. Post tool use wykonuje się po tym, jak LLM już wykonał swoją pracę i wrzuca coś na przykład do kodu. Mamy coś takiego jak na przykład matcher, bo nie zawsze chcemy, aby za każdym razem wykonywał się, na przykład, żeby testy się wykonywały. No bo jeżeli to jest tylko rozmowa z naszym LLM-em, no to my nie potrzebujemy, żeby te testy za każdym razem leciały, bo tych callów under the hood leci dużo więcej niż nam się wydaje. Więc możemy na przykład zrobić matcher, który jest edit i który jest write, czyli jeżeli on edytuje plik albo tworzy nowy plik, to wtedy dopiero odpala się ten konkretny hook. Tu może być ich wiele, bo możemy na przykład chcieć odpalić Blacka, testy i tak dalej. No i tak jak wcześniej mówiłem, jest na przykład comment, albo może być agent, albo cokolwiek innego. No i generalnie jest tak, że to są takie 4 główne, które najczęściej ludzie używają, czyli coś, co ma wykonać się przed callem do LLM-a, coś, co ma wykonać się po callu do LLM-a, jak już LLM edytował nasz plik, stop, czyli jeżeli on zakończy swoje działanie, to co ma się wykonać, czyli na przykład nie ma polecieć commit, ma polecieć notyfikacja, no i sama w sobie notyfikacja, na przykład jeżeli użytkownik
Jeżeli LLM potrzebuje inputu od użytkownika, to jest wysyłany ten taki dźwięk, powiadomienie, pop-up, informacja na Slacku, jak sobie to skonfigurujemy. No. Czyli tak, Claude ma coś takiego jak LLM TXT. To jest specjalnie dla LLM-ów, żeby LLM-y wiedziały, jak się, już ja powiększam, to jest plik markdownowy, który mogą LLM-y sobie sczytać i wiedzą, jaki jest kontekst toola, powiedzmy. No i to jest takie jakby, powiedzmy, taka sitemapa dla LLM-a. I tu na przykład właśnie mają o tym zdefiniowane, że to są wszystkie hooki, które są dostępne, których możecie używać. Nie? I jest dużo, jakby, dobra, ta lista też jest u nich na stronie, ale jak tego używać? To, że na przykład te hooki mają coś takiego jak hook specific output, nie? Czyli jaki jest output dla każdego hooka, to już troszeczkę inaczej wygląda. I tutaj mamy hooki, to są informacje o tym, jakie są hooki w tym miejscu, a w tym miejscu to jest hooks guide, nie? Czyli jak pisać te hooki, jakie mają możliwości wejścia, wyjścia, jak możemy je ze sobą łączyć, tak? I to jest właśnie z tych trzech rzeczy korzystałem, żeby stworzyć dzisiejsze hooki. Także dobra, przechodzimy do przykładów. Dobra, to jeszcze szybko pokażę, to może jest bardzo ważne jeszcze w takim razie. To jest coś takiego jak hook lifecycle, nie? Czyli jak te hooki są wykonywane. Pierwszym hookiem, który zawsze jest, to jak tylko odpalamy sesję, na przykład to jest ten hook session start wywoływany. User prompt submit, czyli jeżeli user coś napisze, ewentualnie potrzebujemy od użytkownika jakiejś informacji, to jest wywoływany ten kolejny hook. Potem lecą pre-tool use, permission request, jeżeli na przykład potrzebujemy edytować używać na przykład basha, przykładowo. Nie? Potem jest egzekucja toola. Egzekucja toola, mówimy tutaj, że to jest call do LLM-a i on na przykład edytuje nasz kod. No i potem mamy post-tool use i post-tool use failure, czyli jeżeli na przykład ten failure nam się wykrzaczy, no to on może przejść jakiś tam feedback loop, możemy dać mu informację, dlaczego się wykrzaczy i on ponownie spróbuje to wykonać. I tak samo jest subagent start, subagent stop. To są wszystkie hooki, które żyją jakby w tym ekosystemie, czyli jeżeli na przykład damy w tym miejscu, czekaj, się cofnę tylko, że to będzie agent, no to dopiero ten hook zostanie uruchomiony, ale dodatkowo wtedy uruchomi się ten hook, który tutaj jest subagent start, czyli on coś tam robi i jest kolejny hook. No i te hooki są tu wszystkie zdefiniowane, jest ich masa, bo 27 i tam na przykład są takie rzeczy jak, nie wiem, pre-compact i post-compact, czyli jeżeli zapełnimy swój cały kontekst, to leci compact, czyli jest zbyt dużo kontekstu, żeby go zmieścić w jednej sesji i on musi to skompaktować, żeby na przykład nie zapełnić 200 000 tokenów i na przykład kompaktuje to do 25 000 tokenów. No i to też jest jako hook, bo jeżeli na przykład zrobimy ten kompakt, to może być tak, że tracimy jakąś bardzo ważną część kontekstu i możemy co zrobić? Dorzucić, zrobić context injection do środka z powrotem, żeby na pewno o czymś konkretnym pamiętał ten hook. Stworzyłem taki fajny pliczek, nazywa się hooks readme i on generalnie jest dosyć długi. Taki długi, że warto było przez niego przejść. I to są wszystkie informacje, które udało mi się zebrać o tym, jakie to są hooki, typu prosty description. Co się dzieje, kiedy się dzieje, jakie mamy informacje. Bo na przykład może być hook asynchroniczny, czyli jeżeli na przykład załóżmy jest pre-tool use, robimy jakieś logowanie, ale nie chcemy czekać na output, więc po prostu logujemy, robimy async i lecimy dalej. Jakie są ważne te hooki? Na pewno. Na pewno jest ważny notification, bo możemy powiedzieć, jakby poinformować użytkownika, hej, potrzebuję twojego inputu. Stop to zawsze dzieje się w momencie, kiedy on skończy pracować i nam coś tam robi. Ja zaraz zaprezentuję, jak to działa. Mam nawet fajną piosenkę wybraną. Pre-kompakty i post-kompakty są bardzo ważne. Przede wszystkim post-kompakt, dlatego że on może zrobić, możemy w tym hooku dorzucić z powrotem ten kontekst, który mógł nam zniknąć. Start session zawsze się wykonuje na początku każdej sesji, czyli jeżeli chcielibyśmy, żeby coś tam się znalazło, coś się wykonało, to jest ten dobry moment. Ewentualnie, żeby coś zostało pobrane, jakaś najnowsza dokumentacja czy cokolwiek. I tak, na przykład jak pracowaliśmy na WorkTrees, no to on też ten hook ma, bo na początku tych hooków było tylko 6, a teraz oni cały czas dodają kolejne, nie? Na przykład jeżeli plik się zmieni, co bardzo ciekawe jest, jeżeli Claude edytuje jakiś plik, to za każdym razem jest event, że jakiś na przykład file has changed, czyli na przykład możemy powiedzieć, jeżeli ten plik się zmienił, to odpal na nim blacka. I chodzi o to, żeby Claude nie myślał o tym, że on musi trzymać maksymalnie 128 znaków na linię, czy tam Adam mówił, że 80 chciał,
tylko po prostu on odpali sobie na koniec formatowanie i on ma wpisane, że maksymalna linia to jest tak i tak. I on wtedy będzie to sobie wykonywał. Dobra, mieliśmy przejść przez jakieś przykłady. Załóżmy tak. To, co mamy w tej chwili zrobione, na pierwszym przykładzie, to jest post-tool use, czyli jak nasz tool się wykona, to ma uruchomić się run test. Ja tak podzieliłem sobie, że wszystkie te hooki, które tutaj mamy, to one są dla konkretnego typu specyficznego hooków. Czyli na przykład jeżeli mamy post-tool use, no to tu mam raz, dwa, trzy, cztery, 5 hooków, które jakoś tam sobie w środku oprogramowałem. I postarałem się tak, żeby każdy z tych hooków był dodatkowo opisany. Czyli jeżeli na koniec przyjdziecie i będziecie chcieli zobaczyć, co tu dokładnie zostało zrobione, bo nie będę chciał przechodzić przez 27, bo to nie ma sensu, to możecie wejść i zobaczyć, co on dokładnie robi i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, dwie rzeczy, które tu są bardzo ważne. To my musimy sparsować jakoś ten input, który przychodzi od Clouda, bo to jest jakiś tam JSON. No i tak jak wcześniej mówiłem, jest tak, że możemy szczytać, jakie pliki zostały uruchomione. I jak to działa? Jest robione tak, że mamy proces, który uruchamia nasze testy i łapiemy nasz result. I działa to w ten sposób, że jeżeli wynik mamy jakikolwiek inny niż zerowy, bo zerowy wynik to jest poprawny wynik, no to możemy iść dalej, nic dla Clouda nie musimy mówić, on po prostu pociśnie ze swoimi kolejnymi hookami. Jeżeli coś jest nie tak, no to możemy coś zablokować. A ten blok działa w ten sposób, że my mówimy: hej, słuchaj stary, zwracam ci system exit 2, czyli masz anulować kolejne hooki, masz na początku zająć się tym i my mówimy mu, że decision jest block, bo możemy zmienić też ten allow, wtedy on przepuści to, tylko na przykład zaloguje coś. Przepraszam. I oczywiście ma reason, więc w tym reason będzie wiedział, że jakiś test na przykład nie przeszedł. No i żeby to przetestować, to możemy sobie wejść w nasze testy, no i wejdę na sam dół i załóżmy, że mam tutaj test i ja chcę, żeby to było, nie wiem, 90. I teraz tak, zrobimy szybki test. Jedna fajna rzecz, którą możemy robić, to możemy debugować Clouda. Dajemy flagę debug i nam tu będzie taka fajna linka wyświetlona, że gdzie to wszystko zostaje logowane. Czyli jeżeli ja sobie zrobię tail-f, to mam cały log, co się dzieje w naszym systemie i jakby coś się wykonuje. I tam na przykład jeżeli w hooku mamy jakieś printy, to one też tutaj się znajdą, bo one nie będą widoczne na zewnątrz. Dobra, i tutaj to, co ma zrobić. Poprosiłem go, żeby gdziekolwiek dodał jakąkolwiek nową linię. I on teraz szukuje sobie jakieś pliki, znalazł jeden plik, znalazł app maina i chce dorzucić do maina jakąś nową linię. Ja włączyłem auto edit i on teraz zobaczy, że test failed after edit. Nie wiem, czy tutaj widzicie? Widzicie. I to jest moja informacja, że coś się nie tak zadziałało. I on teraz dostał informację o tym, które testy padły, które trzeba naprawić. Czyli na przykład mówi IDE, że test oczekuje, że będzie tyle i tyle, sprawdza, ile powinno być i mówi, że po prostu jest zła wartość. To, co zrobił, to zmienił to, co ja zmieniłem przed sekundą z 90 na 98, tak jak być powinno. Czyli jakby poprawił testy, zobaczył, co jest nie tak i on jest w stanie chodzić i sprawdzać, dlaczego coś jest nie tak. Bo w informację w tym on dostaje, czy ja wypisałem w logach? Tak. I zobaczcie, że to jest informacja dla tego hooka. Ostatnie 30 linii, coś się tam nie zadziało. Czyli jeżeli na przykład test padł z jakiegoś konkretnego powodu, to on będzie wiedział, że trzeba zajrzeć do tego konkretnego pliku, on będzie wiedział, że trzeba ten konkretny test poprawić. Nie? No. I on napisał, że fixed, the expected value, bla, 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 jest taka i taka. Więc fajnie zadziała. Więc widzimy, że te hooki śmigają. Settings. Co tam dalej? Co jest bardzo ważne w tym wszystkim? Żeby on wiedział, że musi sam sobie coś naprawić, to on musi dostać informację, bo normalnie, jeżeli byśmy nie mieli czegoś takiego jak pre-tool use, bo flow jest takie. Poprosimy o coś, on edytuje pliki i tak dalej, odpala post-toola i mam informację, że coś nie działa. I potem znowu odpala się pre-tool use, bo on chce od nas jakiegoś inputu. I my możemy dać automatyczny matcher, który sprawdza, czy user o coś pyta, na przykład mówi: hej, padły testy, czy mam je naprawić? I my automatycznie możemy powiedzieć, tutaj jest taka auto answer question, hej, tak, jeżeli to będą będzie chodziło o testy, to naprawię testy. Nie? Bo nie chcemy zawsze za każdym razem mu automatycznie mówić, żeby wszystko robił sam, no bo może być potem kicha i kaszana i będzie działo w nieskończoność. Dobra. I tak jak wcześniej mówiłem o notyfikacjach, nie wiem, czy to zdalnie będą słyszeli, ale pokażę wam, jak działają notyfikacje. Ja zmieniłem teraz hooka
I tutaj powinna wyskoczyć wiadomość na samym dole, że zaktualizowały się te hooki, tak? Ale ja mogę zrobić też coś takiego, jeżeli chcę być pewny. Cloud hook reload. I on teraz sobie te hooki zreloaduje i będzie czekał. Albo jakoś inaczej to było, nie pamiętam. Tak, i to jest właśnie ta notyfikacja, że on skończył działać, dlatego że on skończył działać i mnie o coś zapytał. Nie wiem, czy zdalnie słyszeli, co tam się działo, ale okej. Jakie dalej hooki mamy, które ja chciałem pokazać? Dobra. Session end, czyli w momencie, kiedy kończy się nasza sesja, to my chcemy coś zalogować, nie? Czyli na przykład, gdzie tu jest session end? I mamy session logger. Do czego to może być wykorzystywane? Tak jakbym miał powiedzieć na przykład w projekcie, co się dzieje, to załóżmy, że nasi deweloperzy dużo używają Clouda i chcemy zobaczyć, które prompty lepiej bądź gorzej działają. Czyli my możemy mieć taką log sesji, co się działo, co zostało edytowane i potem na podstawie tych wszystkich logów możemy robić takie, nie wiem, summary, co się zmieniło w tym implementacji tego feature'a i tak dalej. Dzięki czemu możemy na przykład aktualizować, jak wygląda, nie wiem, changelog czy cokolwiek. Gdzie ten jeszcze preview hooków? Tu będę przechodził, zobaczymy, co tu jeszcze mam, co chciałbym pokazać. Anatomia hooka widzieliście. Exit code reference, czyli są dwie rzeczy najważniejsze, jeżeli chodzi o ten exit. Jeżeli jest 0, zwracamy 0 z hooka, to Cloud przejdzie sobie dalej, nawet nie będzie patrzył na output. Jeżeli będzie 2, to jest hard lock i po prostu mówimy, że masz skończyć swoje działanie. Jeżeli będzie cokolwiek innego niż 0 i nie 2, to on będzie sprawdzał, co my wrzuciliśmy na std out error, jakby nie. Czyli bo możemy wrzucić coś na std out i to jest informacja jakakolwiek do naszej konsoli, albo to może właśnie być informacja o tym, co jest do poprawienia na error, jeżeli to wrzucamy. Dobra, jeżeli chodzi o config, to jeżeli działamy, to tutaj by default ja wrzuciłem coś takiego, to są te wszystkie 27 hooków i mówimy, że wszystkie są włączone, jakby czy jest disabled logging, czy jest disabled pre-tool use hook i tak dalej. Wszystko jest na false. Jeżeli na przykład są hooki, które są na przykład tylko i wyłącznie w naszym CI/CD pipeline, no to możemy mieć na przykład tutaj je włączone, ale jak jest hook z config local, to możemy dodać sobie na przykład informację o tym, że nie chcemy nic logować i dajemy tu na true. I z automatu Cloud będzie tylko i wyłącznie wykonywał to, nie będzie wykonywał tego logingu u nas lokalnie. Dobra. Hierarchia, execution order, czyli to, co Andrzej pytałeś, nie? Czyli one lecą tak jak je definiujemy. Dobra. Enable, disable było. Share configuration. To, co Andrzej też pytałeś, czy hooki mogą być asynchroniczne, czy jeżeli chcemy wysłać notyfikację, to nie musimy czekać na nią, nie? Czyli stworzy się jakiś tam asynchroniczny hook i on poleci dalej. To jest fajne, dlatego że może być wiele hooków, które chcemy odpalić jednocześnie, może to być subagent, który coś zrobi, a nie chcemy na to na przykład czekać, nie? Async rewake to jest taka opcja hooku, która jest asynchroniczna, ale jest w stanie wznowić działanie LLM-a, czyli na przykład może do niego wysłać po raz kolejny hooka. Status message. To, co jest tutaj wykorzystywane, to jest jakaś tam wiadomość, którą chcemy zrobić. Typu nie wiemy, na którym etapie jest Cloud i tutaj będzie takie okrągłe spinner, kółeczko i będzie napisana ta wiadomość, którą mamy tutaj tym pre-tool use, nie? Czyli możemy napisać, że to jest, nie wiem, że wykonujemy testy przykładowo. Kolejna rzecz, która jest ciekawa i ważna, to jest wykorzystanie ifów. To też weszło dosłownie kilka wersji temu i możemy zrobić coś takiego, gdzie jest ten settings, czyli na przykład if. O, tutaj mamy. I załóżmy, że chcemy sprawdzać, czy wszystkie pliki JSON, które my stworzyliśmy, one są poprawnie walidowane. Czyli załóżmy, że musimy zaktualizować JSON, który jest odpowiedzialny za fixtures w naszym projekcie, żeby testy mogły się poprawnie wykonywać i w momencie, kiedy on coś popsuje, zostawi dodatkowy jakiś przecinek, zrobi single quota zamiast double quota, to on wtedy sprawdzi tylko i wyłącznie te YAML-owe JSON-owe i uruchomi ten konkretny walidator, który sprawdzi, sam znowu zobaczy, co było nie tak i go naprawi, nie? O ile mu na to pozwolimy, bo on też może o to pytać. Mam takie pytanie. Dawaj. Tutaj jako pierwszą komendę masz run test, no nie? Si. Czy da się to parametryzować, żeby za każdym razem nie puszczać testów dla całej apki? Da się.
Bo w momencie, kiedy masz run tests, to możesz zrobić sobie, gdzie jest ten pre-tool use, nie post-tool use, run tests. On bierze coś takiego jak file path, bo on każdy plik edytuje oddzielnie, czyli jeżeli na przykład chcesz mieć dla jakiegoś konkretnego modułu wykonane testy, to bierzesz ścieżkę tego pliku, który został tam edytowany i możesz dla tego pliku wyekstrahować, skąd on te ma testy robić. Nie? Czyli możesz ograniczyć ilość tych testów, które ruszają, nie? Do swojego konkretnego modułu. Okay? A jeśli zmienia 5 plików, to rozumiem, że dla każdego pliku to się wykonuje, tak? W tym momencie tak, no, dokładnie. Bo on tu teraz sprawdza, czy bo tak, jak to działa? On teraz sprawdza, czy jakiś plik został, załóżmy, tam edytowany. Jeżeli coś się nie kończy na .py, czyli na przykład edytowaliśmy readme, to on testów nie będzie odpalał, tak? Dlatego jest od razu system exit 0. Ale potem przechodzimy na przykład, możesz przejść przez te wszystkie pliki, zbierać je i sprawdzać, czy one, nie wiem, należą do jednego modułu, nie? Ale czekaj, jak to zawsze jest jeden plik, to wtedy musielibyśmy pewnie robić na stop. Bo to jest run tests na koniec, a jeszcze jest stop, gdzie też możemy dać, ja tu dałem stop guard, żeby on na pewno sprawdził, czy wszystkie testy się wykonały. Okej, jasne. I jeśli coś sfailuje, to też musimy manualnie to obsłużyć, tak? Żeby on wrócił do tego i zaczął to naprawiać. Tak, tutaj dlatego potrzebujesz ten JSON dump, który mówi, że testy failują i musisz mu powiedzieć dlaczego i co ma zrobić. Nie? Okej. Jakby referencja tego, co można dla każdego specyficznego hooka wykorzystywać, jest w tym readme. I zachęcam do przeczytania i korzystania z tego. Dobra. 4 hooki, typy hooków były. Przechodzimy dalej. Na przykład tak wygląda hook, który jest HTTP i na przykład chcemy coś wysłać na jakikolwiek endpoint. Na jakikolwiek endpoint. Mamy autoryzację i na przykład możemy zadbać o to, żeby na pewno był jakiś plik envowy. Dobra, zmienne środowiskowe. To są zmienne środowiskowe, które są dostarczone przez Cloda, czyli na przykład zawsze będzie Cloud Project Dir i każdy hook to będzie miał. Dobra, file to możemy olać, co tam jest. Common Input Fields, czyli każdy hook dostaje ten sam standardowy zawsze zestaw danych w JSONie, więc my możemy sobie te hooki po prostu oprogramować, na przykład jeżeli to jest jakiś agent, jaki jest nasz konkretny folder, w którym aktualnie jesteśmy i tak dalej. Czyli na przykład to możemy parsować. Czyli na przykład jak ja robię tutaj session logger, załóżmy wejdę w parse hook input, to co ja biorę to po prostu ładuję z JSONa to co przychodzi z Cloda. I automatycznie potem możemy to wykorzystać do logowania czy czegokolwiek. Czy na przykład do tego, żeby zobaczyć jakie pliki zostały edytowane. Dobra. Hook to możemy... Do serwerów MCP jeszcze przejdziemy. Generalnie jest tak, że możemy też matchery pisać pod serwerem MCP, czyli jeżeli coś komunikuje się z Jirą, to możemy wyłapać, że MCP konkretny Jiry został wywołany i na przykład możemy wywołać jakąś konkretną akcję typu na przykład dorzucić coś do kontekstu. Opis na przykład taska do zrobienia. I tutaj Andrzej pytałeś właśnie o to, jakie mamy wartości dla matcherów, nie? Czyli jak mamy pre-tool user, no to mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I z tych 12 możemy wybierać. I tak samo jest tutaj, bo są te same, ale na przykład jeżeli chodzi o session start, no to mamy, czy to jest nowa, czy my wznawiamy jakąś sesję, czy na przykład jest compact, czyli my zwężamy ten nasz kontekst i musimy coś dostrzyknąć dla niego. Co tam dalej? Generalnie w tych wersjach najnowszych zaczynają to łatać i było coś takiego, że wcześniej, początkowo było decision i approve i na bloka i wtedy my nie wiedzieliśmy, jakby tool nie wiedział, co ma robić. Czy ma blokować ten hook, czy ma z nim działać i tak dalej. Teraz po prostu zmienili informację o tym, jak tego używać. Czyli jest JSON, który musimy zwrócić i on jest mniej więcej tak zagnieżdżony. Czyli jeżeli mamy pre-tool use hooka, to możemy zwrócić JSON dla Cloda z takim zagnieżdżeniem, że mówimy, jaki jest permission decision. Czyli możemy powiedzieć mu, stary, nie możesz tego wykonać, bo coś się wykrzeczyło, musisz to naprawić. Jeżeli na przykład jest na allow, to możemy powiedzieć, coś się zepsuło, ale leć dalej. Tak jakby mamy możliwość konfiguracji tego. I to, co zawsze jest
to, co wszystkie hooki mogą zwracać, to jest właśnie ten taki universal JSON output, czyli na przykład mówimy o tym, co jest, co się dzieje, jaki tam był output, jaka była decyzja, dlaczego idziemy dalej albo nie idziemy dalej. I teraz, jeżeli chcemy coś debugować, no to możemy te hooki wykonywać, możemy do tych funkcji wrzucać właśnie o takie echo, które właśnie przechodzi przez Cloda i możemy wrzucać jakby tym pipe'em do naszego skryptu. To jest jedna z metod. Druga z metod jest taka, że po prostu ładujemy tego, gdzie to jest, oto, czyli odpalamy ten plik, w którym możemy zobaczyć wszystkie printy i tak dalej. No i dzięki temu wiemy, co się dzieje w nim i czy które hooki zostały odpalone, zarejestrowane. No i co tam jeszcze? I to są te 3 linki tu na samym dole, o których wam mówiłem, które warto sprawdzić, bo tam są informacje o tym bardziej szczegółowe, co mamy dostępne, co nie mamy dostępne.